Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym vlogu, drzewidowym vlogu. Moi drodzy, odpowiadając na wasze pytania w komentarzach, obiecałem, że nagram parę słów na temat drewna cedrowego. Drewna z cedru lub drzewa cedru. Co to jest za drewno? Skąd się bierze? Jakie są jego właściwości może bardziej? Postaram się wam tutaj opowiedzieć w najbliższych kilku minutach. Także zapraszam do obejrzenia tego vlogu. Moi drodzy, jako to, że mam ten przywilej posiadania na swoim tutaj terenie sporej ilości drzew cedrowych właściwie, drzew cedrowych, które dają później oczywiście drewno, tak? Możliwość pozyskania drewna, ale skupmy się może na razie na drzewie cedrowym. Jak ono wygląda? Coś to za drzewo? Jest to, co widzicie tutaj przy mnie, o co jestem oparty, to jest właśnie drzewo z cedru, a z tyłu to, co widzicie, powalone zresztą przez jeden z huraganów, jest to zielenizna z tego drzewa cedrowego, więc mniej więcej tak to wygląda. Cedr kanadyjski jest to drzewo lubiące, u mnie przynajmniej, rośnie na takim lekko podmokłym, w takich lekko podmokłych miejscach, a jako że posiadam tutaj u siebie strumyki, które przecinają moją posesję, więc przy tych właśnie strumykach ten cedr u mnie, w moim przypadku, właśnie się polubił te miejsca i tutaj sobie rośnie. I teraz, moi drodzy, drewno cedrowe, bardzo dobre drewno, jeśli chodzi o konstrukcyjne, walory konstrukcyjne, ponieważ czym się wyróżnia? Wyróżnia się przede wszystkim to drewno wytrzymałością na czynniki atmosferyczne, na wilgoć, jest bardzo odporne na robactwo wszelkiego rodzaju, gnicie i tym podobne rzeczy. Tak jak wspominałem wcześniej w jednym ze swoich vlogów, na mojej posesji tutaj miałem stare słupki z drewna cedrowego. One służyły do odgrodzenia po prostu połaci leśnych od łąk, na których tam wypasały się konie, żeby te konie, wiadomo, gdzieś tam nie poszły sobie w las. Więc te stare właśnie słupki, one tutaj u mnie były od 100 paru lat. Także większość z tych słupków, które usunąłem, tak naprawdę, mimo tego czasu, który one tutaj spędziły w ziemi, spędziły po prostu służąc jako słupki ogrodzeniowe, nadal nadawałoby się do ponownego użycia, więc to drewno cedrowe jest bardzo wytrzymałym drewnem. W dodatku, kiedy jeszcze zrobimy pozyskanie takiego drewna na takie słupki, czy na taką konstrukcję, czy na coś, co chcemy zrobić, w momencie tak zwanych odpowiednich faz księżyca, tak jak to opowiadałem wcześniej, zapraszam, tutaj się pojawi link, nie będę się tutaj powtarzał, to uzyskujemy właśnie dodatkowo jeszcze walory drewna księżycowego, czyli cedr plus drewno księżycowe, praktycznie drewno niezniszczalne. Tak więc drewno cedrowe jest bardzo obecnie najczęściej używanym drewnem w budownictwie. Bardzo często tutaj używa się go do budowy deków, tarasów, tak zwanych tarasów, jakichś konstrukcji drewnianych, zewnętrznych szczególnie, gdzie to drewno jest narażone właśnie
na te czynniki atmosferyczne, jak klimat, mróz, deszcz, słońce również. I ono właśnie nadaje się bardzo, bardzo dobrze do wykorzystania przy konstrukcji. Również drewno cedrowe jest używane do okładania. Na przykład mój stoparoletni dom jest obłożony dookoła klapkami, takie klapeczki są drewniane i to jest właśnie cedr, który już służy też ponad 120 chyba lat na tym domu, może nawet i więcej. Tam dom jest z 1886 roku, więc trzeba było sobie to tam przeliczyć. Także to drewno jest bardzo, bardzo wytrzymałe właśnie na czynniki atmosferyczne, co czyni go niezastąpionym wręcz, szczególnie w takich klimatach bardzo ciężkich jak klimat norweski, kanadyjski, skandynawski, gdzie te różnice temperatur są bardzo duże, a zarazem wiadomo, przy tych temperaturach operuje raz słońce, raz śnieg, raz no i wilgoć, raz deszcz. Także drewno księżycowe, mówię, drewno z cedru jest tutaj no niezastąpionym właśnie budulcem, materiałem w tych właśnie okolicach. Także w okolicach, których tutaj jestem, zresztą tam za mną są już tam ja graniczę właśnie z Indianami, terenami Indian. Indianie właśnie w swojej kulturze również wykorzystywali bardzo od dawien dawna, podejrzewam, że od setek, może nawet od tysięcy lat, podobnie jak Słowianie zresztą, wykorzystywali drewno z cedru. To drewno było dla nich takim materiałem do wykonywania amuletów przede wszystkim, ze względu na swoje właściwości energetyczne. Traktowano to drewno jako drewno święte. Drewno właśnie cedrowe, drzewa cedrowe, gaje cedrowe, one były traktowane właśnie jako miejsca święte, miejsca kultu. Budowano z nich właśnie też miejsca, tandemy, te tak zwane różne indiańskie figurki i tym podobne. To właśnie większość tego typu produktów czy też wytworów to jest właśnie wykonana z drewna cedru. Nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, drewno właśnie cedrowe jest uważane, ma taką symbolikę ochrony, czyli może to, ja myślę, że jest to spowodowane tym, że ma specyficzny zapach. Ono ma bardzo ładny, jak dla mnie ten zapach jest bardzo ładny, takiego drewna i ono pachnie bardzo, bardzo intensywnie, co odstrasza wszelkiego rodzaju robaki, odstrasza również jakieś szkodniki, pasożyty. W wyniku czego raz, że to drewno nie jest w ogóle narażone na operowanie jakichś tam pasożytów, korników i tym podobnych rzeczy, robactwa. Dwa, jeżeli wybudujemy z niego, dajmy na to jakąś skrzynię, czy też pomieszczenie, w tych pomieszczeniach na pewno nie będzie żadnego robactwa, moli, które zniszczą nam ubrania, czy też tam różne przedmioty, które są właśnie w danym pomieszczeniu. Czyli tu ja to tak łączę właśnie z tą symboliką jakby ochrony. Wzmianki o drewnie cedrowym jako budulcu również znajdujemy w tej Biblii.
w której w Starym Testamencie również jest wzmianka właśnie o drewnie cedrowym, z którego zbudowana jest świątynia w Jerozolimie. Czyli te wszystkie właśnie tematy kultów, tematy katedr, to większość właśnie w tych miejscach możemy również spotkać drewno pochodzenia z drzew cedrowych. Również w buddyzmie, w hinduizmie, również jak postudiujemy, bardzo łatwo znaleźć jest wzmianki na temat właśnie drewna cedrowego. Co wiąże się właśnie z tym, że to drewno jest uznawane tak naprawdę prawie we wszystkich kulturach, religiach, na wszystkich kontynentach jako coś takiego nadzwyczajnego, coś, co jest warte uwagi ze względu na swoje właściwości, wartości energetyczne, duchowe. No i oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, przede wszystkim właściwości budowlane, tak, konstrukcyjne i to jest chyba kluczowa zaleta tego właśnie drewna z cedru. I moi drodzy, pokażę Wam taki przykładowy cedr pierwszy z brzegu, która tutaj rośnie, jak on wygląda. Widzicie, to jest ma takie jakby włoski, które otaczają właśnie ten miąższ, ten właściwy rdzeń drewna, co powoduje, że mówię, no wy tego akurat nie poczujecie, ale wystarczy, nie wiem, złamać gałązkę, wystarczy, tutaj też mamy wystarczy powąchać i poczuć prawdziwy zapach właśnie cedru. Tutaj widzicie, mamy przewrócone cedry. Tutaj również wiatr uszkodził kilka cedrowych drzew, powalając je. U mnie są bardzo duże huragany, więc te drzewa bardzo często ulegają właśnie zniszczeniu. A tak wygląda właśnie taka gałązka z drzewa cedru. Jest to bardzo podobna gałązka, tak jak się... ale zapach ładny. Tak jak widzicie, można ją pomylić z tak zwaną tują, która jest znowuż zupełnie innym drewnem i która no, raczej jest trującym drewnem. Widzicie tutaj również drewno, jak to wygląda w środku. Wam pokażę od razu, bo pękło drewno. Proszę bardzo, tak mniej więcej wygląda właśnie drewno z cedru. Cedr, jak dla mnie, to jest genialny materiał konstrukcyjny. Przede wszystkim jest drewnem lekkim. Nie jest to drewno twarde, nie należy do drewna twardego. Jest drewnem lekkim, co daje właśnie bardzo dobre, ale bardzo wytrzymałe, co pozwala właśnie na tworzenie konstrukcji, bardzo wytrzymałych konstrukcji drewnianych, a zarazem nie narażonych na ciężar, bo wiadomo, czym twardsze drewno, tym cięższe to drewno. Też trzeba te obliczenia konstrukcyjne robić zupełnie inne dla drewna
twardego, ponieważ no, samoistnie jego masa, waga no, wymaga tutaj znacznie większych wzmocnień, znacznie większych przygotowań do budowy. Także moi drodzy, cedr. Cedr dla mnie genialne drewno. Dla wielu kultur również jest to drewno o znaczeniu takim kultowym, religijnym. I bardzo się cieszę z tego, że mogę posiadać tak naprawdę u siebie sporą ilość tego cedru do własnego użytku oczywiście. Mogę z niego wykonywać różne ciekawe przedmioty, rzeczy i tym podobne sprawy. Tak na koniec jeszcze dodam, że drewno również cedrowe jest również wykorzystywane w kosmetyce, drogie panie, bo jest to drewno oleiste, to jest po pierwsze. Po drugie, czyli możemy z niego uzyskać olej z drewna cedrowego. Dwa, wykonywane są z niego różnego rodzaju zapachy właśnie na bazie właśnie cedru. Także to drewno również ma zastosowania, jeśli chodzi o kosmetykę, o jakieś kosmetyczne tematy. Również wykonuje się z takiego drewna cedrowego bardzo często. Ono jest bardzo odporne na pleśnie, na jakieś grzyby. W ogóle nie trzymają się tego drewna takie właśnie dobroci jak pleśnie i grzyby, więc również wykonywane są z niego opakowania na bardzo drogie perfumy, na jakieś takie rzeczy bardzo drogie, premium tak zwane, także właśnie głównie z drewna cedrowego. I moi drodzy, to by było na tyle w kilku słowach. Nie chcę tutaj was przynudzać jakimiś opowiastkami o tym drewnie. Jeżeli kogoś to bardziej zainteresuje, proszę o pytanie w komentarzu. Tych informacji na temat drewna cedrowego jest bardzo dużo, drzew z cedru. Myślę, że najsłynniejszym takim tą opowieścią, te dzwoniące cedry, tak, to był ta Vinaigrette, jak on się tam nazywał, który to napisał tą powieść. Tak naprawdę to ponoć KGB pisało, no ale powiedzmy sobie, że ta powieść jest najbardziej znaną taką opowieścią, która przybliża właściwości drewna księżycowego. Drewna cedrowego. Widzicie, już zaczynam mylić. Chociaż drewno cedrowe i księżycowe to idą z sobą w parze, bo można oczywiście pozyskać to drewno w odpowiednim momencie i ono staje się z automatu drewnem księżycowym. Nie dość, że cedrowe, to jeszcze i księżycowe. Moi drodzy, serdeczności, dziękuję ślicznie za uwagę. Proszę o komentarze, te dobre i te złe. I zostawcie te wszystkie dobroci po sobie. Serdeczności i do następnych spotkań. Trzymajcie się. Nie dajcie się zabić. Hej!